Cześć, witam Was serdecznie na dorota.in. Zapraszam Was dzisiaj do przygotowania ciasta półfrancuskiego drożdżowego. To jest ciasto, które przygotowuje się na bazie drożdży, na bazie mąki, jajka i różnych jeszcze innych dodatków. A potem, kiedy już ciasto, ten rozczyn taki drożdżowy wyrośnie, wałkuje się je i nakłada się na nie masło. Następnie składa i rozwałkowuje. Dzięki temu ono uzyskuje takie maślane warstwy pomiędzy warstwami mącznymi. Podobnie jak klasyczne ciasto francuskie, tylko różnica jest taka, że właśnie w klasycznym francuskim drożdży nie ma. Trzeba je na 20 minut przed przygotowywaniem rogalików, bo do wypieku rogalików idealnie się nadaje wyjąć z lodówki i wymaga troszeczkę cierpliwości i troszeczkę też czasu, dlatego że pomiędzy tymi poszczególnymi wałkowaniami, a jest ich kilka, ono powinno leżeć w lodówce i też potem przez przynajmniej 5 godzin już po ostatnim wałkowaniu w lodówce wyrastać. Mam nadzieję, że Wam się uda. Dajcie mi znać, do czego wykorzystaliście. W szczególności polecam do rogali świętomarcińskich z okazji 11 listopada. A teraz zobaczcie, jak krok po kroku takie ciasto półfrancuskie drożdżowe się przygotowuje. Przygotowanie ciasta półfrancuskiego drożdżowego trzeba zacząć od przygotowania, jeśli używamy świeżych drożdży, rozczynu. Ja już wcześniej wymieszałam mleko razem z cukrem i dodałam tutaj też pokruszone drożdże, a całość wypełniłam kilkoma łyżkami mąki, tak żeby uzyskała konsystencję gęstej śmietany. Rozczyn mój odstawiłam w miejsce wolne od przeciągów, w ciepłe miejsce i teraz już mi, zobaczcie, tak ładnie wyrósł, więc można go dodać do składników pozostałych ciasta. Na razie mam tutaj w środku w tej misce mąkę, którą przesiałam sobie z solą i z cukrem i jest tam też już wydrążony miąższ z laski waniliowej, więc teraz czas na dodanie rozczynu i czas na dodanie jajka i roztarcie wszystkich składników razem z tłuszczem. A tłuszcz też mam już roztopiony wcześniej i delikatnie przestudzony, żeby nie był gorący. Ja to wszystko teraz wymieszam łyżką. To ciasto powinno być takie lekko klejące. Jeśli używacie drożdży instant, takich drożdży suchych, to te drożdże po prostu, oczywiście nie przygotowuje się z nich rozczynu, tylko razem z pozostałymi składnikami, tymi suchymi, przesianymi, dodaje się je do miski, a potem dodaje się składniki mokre, a na końcu roztopione masło. Jeszcze chwilkę to sobie porozcieram. Można wbijać jajko. Pamiętajcie, jeśli korzystacie z jajek, co do których nie jesteście pewni świeżości, to oczywiście jajko można wcześniej rozbić do szklanki albo na talerzyk i trzeba teraz to wyrobić tak, żeby te składniki się połączyły. Na sam koniec dodam masło. To teraz jeszcze to masło, tak jak już wspominałam, roztopione delikatnie, tylko przestudzone, tak żeby oczywiście nie poparzyło w ręce. Będzie się lekko lepić, ale tak właśnie ma być. Lepkie, tłuste, wyrobione. Teraz nadaję mu kształt prostopadłościanu. Powiedzmy, że to prostopadłościan, a żeby łatwiej się potem już wałkowało w prostokąt. I schowam do worka na godzinę do lodówki do schłodzenia. Ciasto mi się schłodziło, teraz trzeba je rozwałkować i będzie można przystąpić do tego kluczowego procesu w przygotowaniu ciasta półfrancuskiego drożdżowego, czyli rozwałkowywaniu ciasta razem z masłem. Ale najpierw to trzeba rozwałkować na prostokąt o długości, o szerokości 30 cm, wysokości 15 cm. Ten pierwszy raz to już właściwie nawet bez wałka. 30 na 15 mniej więcej. I teraz masło takie o temperaturze pokojowej trzeba rozsmarować tutaj na powierzchni równomiernie, ale zostawiając tak około pół centymetra marginesu w zapasie, żeby można było skleić potem brzegi. Zaraz Wam pokażę, co dalej, jak się to ciasto drożdżowe, półfrancuskie składa. Ja to nazywam składaniem na 3, czyli najpierw tak, żeby tu była widoczna 1/3 i teraz drugą stronę, tak żeby to przykryć. I trzeba zakleić boki, dobrze zakleić boki. I to, co muszę zrobić teraz, to jest rozwałkowanie tego ciasta w tą stronę, tak żeby szerokość 15 cm zrobiła się szerokością 17 a ta wysokość ma być teraz 27 cm. I trzeba oczywiście wałkować w taki sposób, żeby jak najmniej podsypywać mąką,
żeby to ciasto nie zrobiło się zbyt suche. Ciasto sobie przełożyłam już na deskę, pod spodem jest troszeczkę mąki, na 30 minut do lodówki, a potem jeszcze 2 razy trzeba będzie powtarzać ten proces składania i wałkowania. Zaraz zresztą Wam pokażę. Wyjęte z lodówki po 30 minutach i znowu złożenie. Najpierw 1/3 i potem jeszcze raz. I to znowu teraz muszę rozwałkować do takiego samego rozmiaru jak poprzednim razem. Tamtego pierwszego wałkowania nie liczymy. To jest teraz z tych 3 powtórzeń pierwsze wałkowanie. Składam jeszcze na 3 znowu. Do lodówki tym razem na 45 minut i potem kolejne wałkowanie znowu wzdłuż i złożenie i 45 minut. I tak samo jeszcze raz, tylko już potem nie 45 minut, a trzeba będzie to po prostu zawinąć w folię i zostawić na 5 godzin albo na całą noc w lodówce. To już ostatnie wałkowanie, trzecie. Ostatnie złożenie, trzecie. Ciasto trzeba szczelnie owinąć folią i teraz na 5 godzin, minimum na 5 godzin, można na całą noc do chłodzenia w lodówce, a jutro będziemy przygotowywać z niego pyszne rogale. Ciasto przez noc wyrosło i teraz trzeba je rozwałkować na szerokość około 60-70 cm i na wysokość około 35-40 cm. Trzeba podsypywać jak najmniejszą ilością mąki i można przygotowywać z takiego półfrancuskiego drożdżowego ciasta pyszne rogaliki, a w szczególności jest ono idealnym ciastem do rogali świętomarcińskich. Dajcie mi znać, jak Wam się udało, jak Wam się udały z niego wypieki, jakie nadzienie wybraliście. Mam nadzieję, że porady Wam się przydadzą. Dzięki serdecznie za uwagę. Zapraszam na dorota.in po więcej przepisów, na przykład właśnie na świętomarcińskie rogale. Widzimy się w kolejnych filmach.